Brama Mordoru. W oddali można zobaczyć zmieszający się tłum. To armia Saurona ucieka przed przybywającymi Numenoryjczykami. Na planie widać tylko Saurona i Fem Pierścień. Nie, mój panie, nie! Nie oddawaj się w ich ręce. To rzecz niepewna i prawdopodobieństwo jest wielkie, że w niewoli wycierpisz wiele. Mój drogi pierścieniu, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Nieważna jest wielkość, tylko taktyka. Można być małym i wariatem. To aż 3 mądrości, których nauczyłem się od Morgota. Mój panie, ale jesteś dla mnie zbyt drogi. Jestem w stanie się poświęcić. Nie jest angst, to jest nieśmieszna komedia. A teraz... Czary mary, pierścień jest żółtawo-szary. Z tym okrzykiem i odgłosem bijących się kotów, Fem Pierścień wraca do swojej podstawowej postaci, czyli pierścienia Saurona. Akurat w tym momencie na planie pojawia się Ar-Pharazôn. Nie wygląda tak źle, po prostu cały czas chodzi w zbroi, a z jego hełmu wystają uszy osła. Nie trzeba było prowokować losu. Przede mną stoi najwyższy władca ludzi oraz całego świata. I pod jego mądrość oraz imię się oddaję. Błagam, wybacz śmiałość w twierdzeniu, że jest inaczej. To był kawał ciasta! W tle słychać, jak ktoś uderza głową o klawiaturę. Lochy. Sauron siedzi skuty różowymi kajdankami. Do celi wchodzi Ar-Pharazôn, jak zawsze w swojej zbroi osła. Sauron z boku strzela mu bombastyczne, boczne oko, a brew wystrzeliła. Do góry. Jak się wielmożny krwiożerczy biżuternik czuje? A znakomicie, dziękuję. Pytanie jednak mam, kto pomyślał, że różowe kajdanki powstrzymają mnie, potężnego Majara, byłą prawą rękę Morgota. Ja. Ale nie czujesz obrzydzenia, jak na nie patrzysz? Czuję. W takim razie znakomicie spełniają swoją rolę. Zapadła niezręczna cisza. Aż słychać było echo puszczonego disco polo z Valinoru. Cóż, Słuchaj, będę bezpośredni. jak wielbłąd? Aż tak, to może nie. Ale masz ten sposób na ten? Ten ja, ten tego. No, sposoby na nieśmiertelność. Zapomniało mi się słowa. Wspomógłbyś znajomego w potrzebie. No jasne, od teraz zdecydowanie będę cię wspierać. Na to ja czekałem. Sauron się tak wyszczerzył, że aż go sfiltrowało. Jakiś balkon numenoryjski, dość bogaty. Sauron stoi sam z pierścieniem, która powróciła do swojej fem postaci. Ha! To było prostsze niż się spodziewałem. Nie musiałem robić nic a nic, tylko skłamać, że nie lubię różowego. A uważam, że to jest najpiękniejszy kolor na świecie. A te kajdanki dodają mi uroku. Po powrocie do domu muszę pomyśleć o nowym, różowym wdzianku. Zapamiętam, mój panie. W przyszłości z chęcią ubiorę jakiś róż specjalnie dla ciebie. Dobry pomysł, chociaż najpiękniejsza jesteś w złocie. Dziękuję. Kochany. W tym momencie, wraz z odgłosem bijących się kotów, Fem Pierścień znów przemienia się w pierścionek Saurona. To była szybka transformacja, ponieważ w tym momencie na plan wbił Ar-Pharazôn wraz z jego żoną Tar Miriel, która cały czas stała jak person standing. Witam mojego wspólnika. Witam. Za listę rzeczy do zrobienia, jak stać się nieśmiertelnym, zamierzam pozbawić cię twoich kajdanek. Ależ nie trzeba, myślę, że jest mi w nich ładnie. To znaczy, jeszcze nawet nie stałeś się nieśmiertelnym, panie władzo. Masz u mnie dług zaufania. Ar-Pharazôn zdejmuje kajdanki Sauronowi, który patrzy na to z czystym przerażeniem i oddaje je Tar Miriel. A tak w zasadzie co się stało z panią? To mój honest reaction na to, co się dookoła dzieje. O, rozumiem i popieram. Dziękuję. Co za kulturka! Ale mam jedno pytanie co do mojej listy rzeczy do zrobienia. Rozumiem punkt Ctrl X drzewo. Rozumiem punkt rób ofiary Morgothowi z niewinnych chłopczyków. Każdy ma swój gust. Aczkolwiek, co do tego wszystkiego ma zetnij włosy na Evil Elronda? Co to w ogóle znaczy?
Normalny Elrond ma długie włosy, nienormalny ma krótkie. Jeśli staniesz się funkcją pochodną, to odwrócisz swój ludzki los i zostaniesz nieśmiertelny. Nie rozumiem. Nie musisz. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. Popłyń do Velinoru i poproś ich o herbatkę z małych dzieci. Jakaś skała. Najwyższy szczyt Numenoru. W tle widać małą skałę. Zapowiada się na burzę. Można narysować jeszcze oddalające się statki na morzu. Widać Saurona, pierścień zamieniony w pierścień i Tar Miriel. Pierścień wraca do swojej kobiecej postaci. W końcu! Po tylu latach! Mój cel, moja zemsta, moja krowa w końcu ich dosięgnęła! Ha! Zaznają gniewu Valarów. Mojego przy okazji też, ale jego już zaznali. Nie mam co do tego dobrego przeczucia. Ach, wydaje ci się. Wszystko będzie dobrze. Już wygrywamy. Właściwie, jak wrócimy do domu, to czy możesz ugotować tą swoją najlepszą zupę z nadzieniem ananasowym? Tęsknię do tego smaku. Jeśli wrócimy w jednym kawałku, to się zastanowię. Jej! Dziękuję. Polecam się. Inaczej rzucam gadą. Jeśli to powiedziałby Sauron, to bym się zgodziła. A tak to nie polecam się. W tym momencie burza już się zaniosła. Błyskawice, woda się pokazuje. Tar Miriel z zażenowaniem dla swoich rodaków zaczyna walić głową w skałę jak taran, bo wciąż jest jak person standing. A jednak moje przeczucie mnie nie zawiodło. Może jeszcze nie wszystko stracone. Woda zaczęła być bardziej agresyw. A może jednak tak. Zalało ekran. Można słyszeć pisk Tar Miriel w oddali, szum wody i świst powietrza. W tle wciąż słychać rozmowy Saurona i Fem Pierścień. A nie mówiłam? Trzeba było mnie słuchać, a nie. Słychać walkę kogutów, obijanie się garnków, plask, stukot. To Fem Pierścień próbuje pobić Saurona, zawiedziona jego głupotą. Przepraszam, proszę nie bij, nie! Następnym razem to planowanie zostaw mi, bo ty nie potrafisz w te klocki.